Będą złote. Dzień dobry, witamy dzisiaj. Cześć i czołem. Jestem Kamil A ja Piotrek. i witamy dzisiaj z zewnątrz, ponieważ dzisiaj robimy... Zgubiliśmy klucze do stodoły. Możesz wytłumaczyć dlaczego w zasadzie, co się dzieje, a ja idę otwierać wrota. Ale co się dzieje? No, Że jetą wjeżdżamy. no bo tam zasadniczo to... nie widzieliście w poprzednim odcinku, że nawet nie pokazywaliśmy, że miejsce nam zagracała. Samochód, przez który nic w zasadzie nie zrobiliśmy. Dlatego poprzedni odcinek był taki... Poleciliśmy jeszcze bardziej w kulki. Widziałem 4/10. No i właśnie, to nam przeszkadzało. Mamy dzisiaj ambitny plan wypchnąć to i wepchnąć coś innego. Normalny samochód, a nie jakiegoś Japończyka. Ale tu jaki w ogóle sportowy wydech w tym masz. W ogóle to nie wiem co mówiłeś, bo nie słyszałem, bo strasznie wieje, ale chcę tylko powiedzieć jedno. Nie wiem co on nagadał, ale Toyoty się psują. No mówiłem przecież, że teraz wprowadzimy porządny samochód. Taki, który się nie psuje, odpala i sam wiedzie. Okej. Do roboty. On nie odpala tylko dlatego, że nie ma akumulatora. Pomogę mu. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Haj, bardziej nogami powinieneś powiedzieć. Bardziej nogami. Znuk, znuk. No, coraz lepiej mu idzie. Znuk, znuk, daj. Hop, hop, hop. A ja. A sterka nie ma tyle siły, żeby z siebie ruszyć pod tą górkę. Czy my w ogóle zaczęliśmy odcinek? Przywitaliśmy się. Przywitaliśmy się, dobra. Jetta w ogóle bezproblemowo wjechała sama o własnych siłach. Ani problem, po prostu to było tak. Wszystko zobaczycie na nagraniu. Dokładnie odpaliła 0
Teraz będziemy tylko i wyłącznie polerować, no bo teraz nielegalne będzie wymienianie ćwiartek i nielegalne będzie swapowanie silników, nie? Przecież nie trzeba wymieniać ćwiartków. A tu nic nie musimy, o nie widać mnie, tu nic nie musimy wymieniać. Jetta jest w idealnym stanie blacharskim, mechanicznym, sama wjechała, jest tu tylko przegląd będzie. Przegląd, polerka, czy korekta lakieru, jak to teraz mówią. Tak. Teraz nie było. No. I tyle. Dzisiaj będziemy piaskować części do karata. Właśnie, bo to jest film o karacie, trzeba o tym pamiętać. Faktycznie, ja myślę, że zaczęliśmy nową serię, nie kończąc poprzedniej. Nie. No Jetta tu wjechała dosłownie tylko sprawdzimy, czy kierunkowskazy działają i tyle co trzeba. Ogólnie auta powyżej 15 roku życia w ogóle się nie psują Tak. i nie rdzewieją. A tak na poważnie już. Dzisiaj piaskujemy pozostałe elementy do karata. Ja je od Nie wiem razu czemu tam maluję. pokazałem, tam jest piaskarka, karat jest tam. Ja Piotrek będę malował pomaluje. tam. Pomaluje różne inne elementy, w sumie te co Te, które piaskowane będą wypiaskujesz, też. to tak. No to od razu możesz... Zacznę od tego, ale wiesz co, pójdę najpierw obmyć dłonie Nie, to trzeba jeszcze raz wypiaskować. i zaś policzy mi zapiaskowanie elementu. Ja pierdolę. No jeden element 100 zł, tak jak się umawialiśmy, ale Ja to, się że... nie umawiałem na 100 zł. A na ile? Ja się nie umawiałem w ogóle. 150? Gdzie mamy napinacz? Był napinacz. Ale musisz podejść bliżej. Znaleźliśmy napinacz. Mamy napinacz, aczkolwiek widziałem dzisiaj komentarz, że mieliśmy otworzyć gaźnikiem. Ale nie będziemy otwierać gaźnikiem. On się jeszcze może przydać. Dziękuję. No, chodzi o to, żeby ten gaźnik, który próbowałem naprawiać, do czegoś się jednak przydał. Jeszcze będzie, Czekaj, a na że co my jest czekamy z tym gaźnikiem? na biorce. Zobaczyć, czy nie ma tej części, co potrzeba. No. No dobra, to za Jettę. Ja pierdzielę następna worek, no kurde. Ileż tego? Worek w worku w worku. Biały proszek. Mhm. Ciekawe co...
Piotrek, Piotrek, Piotrek. Okej, skończyła nam się pamięć na aparacie, a w sumie zajęliśmy się trochę mocniej robotą. I nikt nie zauważył, że skończyła się pamięć w aparacie. I w ogóle to trochę olaliśmy kręcenie, ale był komentarz pod jednym z filmów odnośnie piaskarki, więc już Wam pokazuję. Tutaj dane. Wygląda to tak. Tu sobie otwieramy, tutaj przecieka, bo ktoś źle zamontował i przecieka powietrze. Nie słychać Cię. W środku w ten sposób wygląda. Do zestawu było parę zapasowych tych plastikowych szybek, ale nie wymieniam, bo ja jeszcze przez nie widzę. Także póki widzę, to zostawiam. I jeżeli chodzi o montaż, no to musiałem to zmontować z Piotrkiem, sam bym nie dał rady. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to jest, nie wiem jak to inaczej określić niż banalnie proste. Zgodzisz się? Tak, oczywiście. Nawet małpa by to obsłużyła, czyli na przykład ja. No. I co jeszcze co jeszcze możemy o niej powiedzieć? Działa. Kompresor, który jest pod nią podpięty, to 220 litrów na godzinę. Ciekawe, bo akurat piaskarka jest 220 litrów. Jakby były dla siebie stworzone. Nie wiem, czy to jest wystarczająco, czy nie. Ale zimno się już zaczyna robić. Chodzi non-stop. Nie jest w stanie się nabić, ale nie ma czegoś takiego, że brakuje mu tego powietrza, więc w sumie chyba mógłby być trochę mocniejszy, żeby sobie odpoczął, ale nie będę kupować drugiego kompresora. Brakło mi drutów do zawieszania pomalowanych elementów. I w zasadzie tyle. No, cały dzień to jest piaskowanie, malowanie. Piotrek trochę zrobił przy tej jecie. Pokażę Wam, choć to będzie w odcinku o jecie, ale o, tutaj jest... Będzie odcinek specjalny. Tak, będzie odcinek specjalny Jetta blacharka i tam pokażę. Jaka blacharka? Przecież nie ma blacharki. No wiesz, o co mi chodzi, o polerkę. Polerkę, no. Ona tu przyjechała na polerkę. I tu już jest opróżnione wszystko. W środku zresztą też jest dosyć pustawo. To się dzisiaj mniej więcej działo. Coś tam jeszcze dogramy i tyle. Jeszcze to. Jak skończymy te wszystkie roboty, To idziemy na wódkę. to będzie trzeba zrobić takie zabiegi konserwacyjne w warsztacie. Typu wymienić olej w kompresorze, wyczyścić nie wiem co tam, piaskarkę, poprawić to mocowanie, żeby tam powietrze nie uciekało, Myślisz, że będzie czas na to? zrobić wylewkę. Ja myślę, że tu już się No, klienci pojawiają, już kolejne zamówienia. Nie będzie czasu, tu kompresor nie będzie stygł. Panie. To chyba jednak trzeba kupić ten drugi. Dobra, i tak dzisiejszy wygląda film. No, To jest dobrze, no. zrobiliśmy bardzo dużo, nagraliśmy bardzo mało, więc mniej więcej tak to wygląda. Albo będziemy lecieć w kulki 4/10, albo będziemy lecieć trochę mniej w kulki i będziemy robić więcej, ale będzie trochę gorzej nagrane. No natomiast co? Jest naprawdę Jest spory postęp. spory postęp, typu mamy elementy pomalowane, można już coś tam dalej składać.
W sumie to ta obudowa pompy wody już jest gotowa, więc można pompę wody Jest. założyć. Tak, nawet, nie? oczywiście. No, więc naprawdę... Właściwie to już możesz cały silnik złożyć, bo już wszystkie elementy, które Aha, mieliśmy- tak jak w komentarzu było, ja przyznaję się, że jeszcze nie przeczytałem nawet, ale Piotrek przeczytał i powiedział, że ktoś z Was doradził, żeby użyć kolektor. Żeby zostawić stary kolektor. Zaślepić Nie stary, ten wydechowy. stary to jest ten pęknięty. Ten z innego silnika. Ten z innego silnika, więc Zaślepić sondę i wsadzimy, sprawdzimy, pojedziemy na hamownię, a jak nie, to jak się okaże, że jest mniej to cię mocy, znajdziemy. damy łapkę w dół na komentarzu. Ale założymy, także ja w sumie w wolnej chwili mogę składać No tak. silnik. Czyli będzie następny odcinek, gdzie będę sam kręcić różne głupoty, w sensie śrubki. I tyle. Na dzisiaj dziękujemy. Życzymy miłego oglądania następnego odcinka. Bo na pewno zasubskrybujecie. Zalajkujecie. I zalajkujecie i skomentujecie. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Hej. Cześć.